Cześć, hello, Siostock. Drugi raz nagrywam ten odcinek. Dotyczy on obudowy do Amigi 600 produkowanej przez firmę albo sprzedawaną przez firmę, bo ja nie wiem, czy ten sklep to produkuje również, ami64.com. Obudowa została przeze mnie zakupiona, na co mam rachunek. Tak więc postanowiłem sobie zrobić nowy projekt, to znaczy poskładać taką Amigę podstawowej konfiguracji. Jak wiecie, bawię się bardzo mocno modelami językowymi, chodziło mi o testowanie oprogramowania. No i mam płytę główną po wymianie kondensatorów, niestety brak obudowy. Oryginalna obudowa w tej chwili do Amigi 600 z klawiaturą, stacją dyskietek to jest wydać około 250 funtów. No i to jest małe, fakt faktem kompaktowe, ale ciężko cokolwiek do środka zmieścić. Postanowiłem kupić obudowę Checkmate 1500+. Akurat są w tej chwili dostępne. Cena jest astronomiczna. 6 lat temu za nową obudowę u producenta zapłaciłem 200 funtów plus wysyłka, a teraz z wysyłką ta obudowa kosztuje 380 funtów. No poza tym to jest duża obudowa przeznaczona do Amigi 1200. Znalazłem, grzebiąc na internecie, właśnie ofertę tej firmy. Oni mają dużo różnych rzeczy, takie klasyczne obudowy również. I do komodorka. Poza tym ja widziałem taką obudowę na ostatnim Kickstarterze, co prawda do Amigi 1200. Niestety nie rozmawiałem z właścicielem na temat wrażeń, jakie on ma związanych z użytkowaniem tej obudowy. No ale nic, no. Kupiłem, zamówiłem, obudowa dotarła. Zapłaciłem 105 funtów z darmową wysyłką, jak widać zresztą na rachunku. Przyszło to w takim pudle i do tego momentu wszystko wyglądało ok. Co prawda zdziwiło mnie to pudełko, puste w środku, zupełnie nic tutaj nie było, nie wiem dlaczego, ale był w środku checklist, czyli tutaj akurat nazwany packing list LC34 Amiga, ok. Był rachunek, który wam już pokazywałem, ulotka i była instrukcja. No i tutaj zaczęły się problemy. Instrukcja jest tragiczna. To znaczy mamy tutaj jakieś takie rysunki techniczne. Ciężko się z nich rozeznać. Od razu mi się przypomniała obudowa z firmy L-Box, czy na przykład Mediator firmy L-Box. Tam również jest instrukcja, ale tam są normalne porobione zdjęcia, te zdjęcia są wydrukowane i wszystko jest czytelne. Tutaj tego nie ma, ale to jeszcze nie jest największy problem. Największym problemem jest tutaj to, że ta instrukcja się kończy na tym miejscu. I mamy koniec. To jest dopiero połowa montażu. Radź sobie, człowieku, sam. Ale zajmijmy się samą obudową. To jest katastrofa, nie obudowa. Nie będę tutaj owijał bawełnem. Bardzo trudno było mi to poskładać do kupy. Do tego stopnia, że udało mi się to wszystko połamać takim śrubokrętem. Składając tą obudowę, rozwaliłem w 3 miejscach. Tutaj, tutaj i tutaj. Mało tego, tutaj są takie, tu się wkłada takie podstawki, podkładki metalowe, aby można było przekręcić śruby. Wszystkie 3 postrzelały w trakcie normalnego skręcania. No katastrofa jakaś. Żeby to się w ogóle trzymało jakkolwiek kupy, powierciłem sobie we własnym zakresie otwory dodatkowe i dałem tutaj takie małe kątowniki montowane na śrubach. Śruby to nie są krzyżaki, to są jakieś, ja nie wiem, czy to są torksy, czy to jest coś innego.
Akurat miałem szczęście, bo ja mam taki zestaw śrubokrętów kupiony w brytyjskim sklepie Asda, więc byłem w to wyposażony, ale no większość ludzi raczej nie ma tego typu śrubokrętów w domu. Do kompletu nie było żadnego narzędzia, które by umożliwiało montaż tej obudowy, o czym też nie pisze w instrukcji, ani przy składaniu zamówienia. No. Tutaj sobie rzepa zamontowałem, aby ta obudowa się trzymała chociaż w minimalny sposób całości. Zobaczcie, no to tutaj lata, to się nie trzyma. No to jest mój patent, po prostu powierciłem, poskręcałem. Kolejnym minusem jest tutaj ta zaślepka zasłaniająca rozszerzenie pamięci chip. Jest to montowane na 4 śrubach krzyżakowych. Utrudnia to montaż oraz demontaż. W oryginalnej Amidze 600 to było na zaczaskach zamontowane. Tutaj tego nie ma, podejrzewam z tego względu, że mamy taką plexi. Coś takiego zapewne trudno byłoby zrobić, a nawet jakby zrobić, pewnie by to było bardzo mało trwałe. Ta klapka dosyć mocno wystaje. Ta Amiga nie stoi prosto. Na szczęście producent wyposażył nas w takie podstawki, więc możemy sobie to podlepić. Powiedzmy, będzie się to jakoś tam trzymać. Kolejny problem jest tutaj ze stacją dyskietek. Widzicie ten dystans tutaj? Jakie to jest wykrzywione? To jest kompletnie źle wymierzone. Musiałem sobie we własnym zakresie dołożyć tutaj dodatkową śrubkę z takim małym gwintem, bo jej nie ma w komplecie. Trzeba używać tych zwykłych, standardowych. O tym ja mówię. Te śrubki są tylko 4. Jeśli damy zwykłą, normalną śrubkę, ona tutaj w tym miejscu dokładnie miażdży nam stację dyskietek. Nie pasuje to. Diody LED. Nie ma diod LED. Nie ma słowa w instrukcji na temat diod LED. Coś takiego było w pudełku. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, do czego to służy. 2 sztuki były. Jak ktoś wie, co to jest, to proszę napisać w komentarzu. Jeśli chodzi o diody LED, producent dał nam coś takiego. Przypadkiem odkryłem, do czego służy ten właśnie mały kątownik. Że to trzeba wkręcić właśnie w to miejsce. Nie ma diod. Nie ma nawet kabelka, jakiegokolwiek kabelka, który by nam to umożliwiał spięcie. Miejsce na to przeznaczone jest tutaj, w tym miejscu obudowy, za panelem, który jest ciemny. Tego też nie ma w instrukcji. Wiem to stąd, że zobaczyłem to u kogoś na zdjęciach. Jestem w stanie to jako tako poskładać z powrotem w jedną całość, ponieważ mam tutaj te moje dystanse. Ta śruba jest bardzo krzywo w porównaniu na przykład z tą. Nie da się tego normalnie poskręcać. Trzeba tutaj użyć patentu. Patent jest taki, że wkładam tutaj pierwszą śrubę, lekko to skręcam, nie dokręcam. Pasuję resztę, co jest trudne. Dokręcam 2 pozostałe śruby. No i oryginalnie powinny być tutaj jeszcze 3 kolejne. No ale nie da się ich wkręcić, bo jest to połamane. No nie spasowało mi się to tutaj. Matko. Co mam z tym zrobić? Nie ma miejsca na klawiaturę PS2. Producent przewidział tylko i wyłącznie miejsce na klawiaturę typu USB. Więc będę sobie musiał wywiercić nową dziurkę. Jest tutaj złącze RJ45. Zastanawiam się po co, skoro zdecydowana większość ludzi ma kartę sieciową na PCMci. Sprzedawca nie wiedział o tym, że ja kręcę odcinek, że nagrywam jakiś materiał. Moja ocena tej obudowy jest negatywna. Kontakt ze sprzedającym był bardzo wzorowy. Tutaj nie mogę złego słowa powiedzieć. Jak tylko będzie okazja, postaram się zdobyć jakoś normalną, klasyczną obudowę do tej Amigi, ale tego ja nie chcę używać i ja tego na pewno nie będę rekomendował. Zobaczyłem na internecie, czy są jakiekolwiek filmy, opinie, artykuły na temat tego sprzętu. Nie ma nic. Wychodzi na to, że jestem pierwszy albo jeden z nielicznych pierwszych. Ja nic nie znalazłem.
Być może ja robię coś źle, też dopuszczam taką możliwość, ale uważam, że wszystkie wątpliwości powinna rozwiewać instrukcja obsługi, instrukcja montażu, która tutaj jest katastrofalna, której jest tak praktycznie połowa, nie jest nawet w całości. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Bądźcie zdrowi. Bye bye. Wilson dla Tasro.